Maciek! Chodź usiądziemy może tu, co? Ja nie umiem fotela już przesunąć, weź go przesuń. To był chyba kwiecień 2012. Poleciliśmy na odbiór pierwszego Dasha do Kanady, do Toronto. Odbiór trwał zamiast planowanego tygodnia nieco dłużej. Myślę, że to potrwało 4 tygodnie. I po tych 4 tygodniach wyruszyliśmy w podróż pierwszym Dashem do Warszawy. Nie chcę zgadywać, to był chyba maj 2012. Pierwszy lot z pasażerami był z Warszawy do Rzymu. No i tak to się zaczęło. Taki był początek. Dzisiejszy rejs jest dla nas okazją do wspólnego pożegnania samolotu typu Bombardier Dash Q400. Zarówno załogi lotniczej, jak i pokładowej z wielkim sentymentem będą wspominać pracę na pokładzie tej maszyny. Szanowni Państwo, jest to dla nas sytuacja wyjątkowa, po ponad 7 latach służby tych samolotów w naszej flocie symbolicznie te samoloty dziś żegnamy, choć jeszcze będzie okazja do końca roku na wybranych trasach się nimi przelecieć, do czego oczywiście zachęcamy i zapraszamy. Ja od siebie przez te wszystkie lata, powiem Państwu, zauważyłam, że ludzie dzielą się na dwie grupy, zarówno wśród załóg, jak i pasażerów. Jedni Dasha kochają, inni nienawidzą i jest to dla mnie wyjątkowa sytuacja dziś gościć pełen pokład, pełen samolot, wszystkich pasażerów, którzy ten samolot kochają, dlatego mam nadzieję z wszystkim Państwem dziś przybić piątkę. Piloci przychodzący do pracy trafiali pod nasze skrzydła, zaczynali swoją karierę na Dashu. Jeden z takich pilotów jest dzisiaj z nami. Maciek uczestniczył w całym procesie szkolenia, zaczął latać na Dashu. Mija w zasadzie 5,5 roku od momentu, kiedy zdałem line check, czyli kiedy rozpocząłem pracę tak naprawdę na tym samolocie. Chyba każdy pilot, który latał na Dashu, będzie go dobrze wspominał. Bardzo przyjemnie się latało tym samolotem. Bardzo przyjemnie. Przesiadka na samolot większy, który ma dużo większe możliwości, ale jest w dalszym ciągu taki właśnie manualny, powoduje, że to jest duża frajda. Naprawdę to jest bardzo, bardzo przyjemne latanie. Wydaje mi się, że naturalną ścieżką kariery właśnie jest najpierw turboprop, a dopiero potem jet i też nawet niekoniecznie od razu duży. Piloci, którzy wcześniej latali na Dashu, część z nich lata na Dreamie teraz. Igor teraz będzie mnie szkolił. Zmienia flotę, przechodzi na 787. No i znowu się spotkamy, ja w roli uczącego, a on w roli ucznia. No, po 5,5 roku latania muszę się rozstać z Dashem i powiem szczerze, że jak dowiedziałem się, że Dashe odchodzą, no to trochę mi się łezka zakręciła wokół, bo jednak to jest, dla mnie to jest kawałek historii. Trochę szkoda. Wszyscy się tutaj dobrze znali i atmosfera jaka była, nigdzie na innej flocie nie była takiej atmosfery jak na Dashu. Mam tylko nadzieję, że ja wiem, że to zostanie przeniesione na inne floty. Że ta część dashowej familii spowoduje, że będzie podobnie na innych flotach. Latanie na Dashu to była przygoda. Nigdy nas nie było jakoś specjalnie dużo na Dashu i zawsze te załogi się potrafiły integrować, trzymały się ze sobą razem. Zawsze było to tak bardzo familijnie. Rotacje 2-3 dni, 2 osoby w kokpicie, 2 osoby z tyłu. Zawsze to było jakoś tak ciepło i rodzinnie. Taki był Dash.
Dasz odchodzi i to jest koniec pewnej epoki samolotów z napędem śmigłowym, turbośmigłowym i w ogóle śmigłowym. No to jakiś znak czasu. Stajemy się inną linią bez turbopropów. Trochę szkoda. Teraz powinienem się rozpłakać. Jesteśmy tutaj z kolegą spoterami, interesujemy się lotnictwem od ładnych kilku lat. Spędzamy na lotnisku dość dużo czasu. Nadarzyła się taka okazja na pożegnalny lot, więc jest bardzo fajnie. Obecny tutaj kapitan jest moim mężem, stąd tematyka Dasha jest mi bardzo znana i stąd też bardzo lubię ten samolot. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować pracownikom lotu za zorganizowanie kolejnej przygody na lotniczym szlaku, a na przyszłość życzyć samych tak pozytywnych rejsów, tak mile uśmiechniętych pasażerów jak dzisiaj. Na pokładzie tego samolotu przeleciałem ponad 80 rejsów. Dla jednych to dużo, dla innych mało. Takim samolotem jak człowiek leci, to czuje, że leci. Nie żadnym odrzutowcem, tylko właśnie turbośmigłowy samolot. Przynajmniej czuć, że się leci. Gdy mam wybierać samoloty moje ulubione, to na pewno wskażę takie, które nie są oczywiste w przestworzach, a do takich niewątpliwie należą samoloty turbośmigłowe i Dash K400 na czele. Dziękuję Ci, Daszu, za wszystkie loty. Kocham Cię i życzę, żebyś pozostał w pamięci wszystkich pasażerów. Miałem okazję również pożegnać Boeinga 737-400 10 marca 2020 roku. Także wydaje mi się, że również teraz ta okazja jest wyjątkowa i warto ją uświetnić. Samolotem się ląduje zawsze ręcznie, samolot nie potrafi sam wylądować, natomiast wyposażony jest we wszystkie systemy nawigacyjne, które umożliwiają podejście do lądowania nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Myślę tu o kategorii drugiej. Wykonuje się to ręcznie i ten samolot, sterowanie tym samolotem jest absolutnie zawsze ląduje pilot. Nigdy ten samolot sam nie wyląduje. No, Dash z racji tego, że jest samolotem śmigłowym, mogliśmy trzymać relatywnie wysoką prędkość na podejściu, niemalże do samego końca, ponieważ bardzo łatwo było ten samolot wyhamować w razie potrzeby. To prawda, zarządzanie energią w tym samolocie jest taką energią, hamowanie, przyspieszanie tego samolotu to nie jest żaden problem. Przy lądowaniu, po lądowaniu tego samolotu, przestawienie tych dźwigni na disk powoduje przestawienie śmigieł i opór jest na tyle duży, że w zasadzie nie trzeba używać hamulców, żeby zatrzymał się ten samolot. Hamulce tu są, nie chcę powiedzieć opcjonalne, ale Rzadko używane podczas lądowania. Można też przestawić ciąg silników na wsteczny, na tak zwany rewers. I to powoduje, że ten samolot w zasadzie stanie w miejscu. Nie ma też obciachu, jeżeli ten samolot poleci na duże lotnisko. Nie jesteśmy zawali drogą tym samolotem. On tam nie hamuje całego ruchu. Potrafi lądować w różnych warunkach i chyba jako jedyny z floty obecnie użytkowanej ląduje z tylnym wiatrem, może lądować z tylnym wiatrem aż do 20 węzłów. Standardowo 10 węzłów tylnego wiatru to już jest maksimum dla lotnictwa komunikacyjnego. Ten samolot 20 węzłów to jest naprawdę dużo. Przy usterce jednego silnika na tym samolocie można przekroczyć maksymalną prędkość dopuszczaną przez producenta. To tak jak samochód, który ma nadmiar mocy, można nim przyspieszyć, zwolnić, daje nam poczucie bezpieczeństwa. I jakbyście szukali czarnych skrzynek, różnych to tu jest Flight Data Recorder. Gdybyśmy to otworzyli, to tam jest też taki przełącznik do świateł, to znaczy wyposażony samolot jest w 2 zestawy świateł pozycyjnych. Jeżeli któreś nie działa, no to można to przełączyć. Jak się ląduje w zimę albo przelatuje się przez jakieś chmury, gdzie jest dosyć niska temperatura, to tutaj się zbiera lód. To nie jest obledzane i czasami bywało tak, że taka skorupa się tutaj tworzyła, taka lodowanie na tym radarze. Tak samo na wycieraczkach też bywało tak, że taki pióropusz z lodu się zbierał na wycieraczkach. To
to jeżeli mieliście okazję lecieć tym samolotem jako pasażerowie, to pewnie doświadczyliście działania systemu, który się nazywa NVS. To jest taki system, który redukuje poziom hałasu. System wytwarza przeciwhałas, który powoduje, że wygłusza dźwięki silników. Przez 10 lat służby w Polskich Liniach Lotniczych LOT Dasze wykonały 168 tysięcy operacji startów i lądowań, 138 tysięcy godzin spędziły w powietrzu, przewożąc kilka milionów pasażerów. To naprawdę kawał historii. Pamiętam rok 2012, kiedy tuż przed Euro te samoloty wchodziły do służby, a dzisiaj mam przyjemność je żegnać w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Samoloty te zostaną zastąpione przez odrzutowce i w ten oto sposób kończy się era samolotów turbośmigłowych w naszej linii lotniczej. By Dash is established, duty. By Dash, Roger, continue. Contact Tower 118-305. Najlepszego. 18305, no i dziękujemy za te kilkadziesiąt tysięcy podprowadzeń z Waszej strony do lądowania w Warszawie. To była przyjemność. Najlepszego dla Was. Hej. Również najlepszego.